Dzień dobry. To się nazywa rewolucja. Tę rewolucję wywołał obecny prezes Toyota Motor Corporation, pan Akio Toyoda. Człowiek, który pewnego pięknego dnia oświadczył przed zdumionymi członkami zarządu, że od tej pory nie ma mowy o tym, żeby samochody były nudne w marce Toyota. To jest jeden z dowodów na to, że pan Toyoda nie żartował. Pan Toyoda jest licencjonowanym kierowcą wyścigowym o ogromnym doświadczeniu. Jest człowiekiem, który ma tytuł Takumi, jeśli chodzi o prowadzenie samochodów wyczynowych. A co za tym idzie? Jeżeli on twierdzi, że jakieś auto naprawdę dobrze jeździ, to należy to traktować co najmniej poważnie. GR Yaris, rocznik 2020. Trzycylindrowy silnik, ale turbo. 1.6. 261 koni, 360 Nm, manualna skrzynia biegów i żadnej hybrydy, żadnego elektryka. Napęd na 4 koła. To brzmi dobrze. 3 cylindry brzmią średnio, ale cała reszta? A jak sobie do tego dopiszemy, że to jest inteligentny napęd na 4 koła, to jest napęd, który można wzbogacić o 2 mechanizmy różnicowe Torsen, a seryjnie mamy tutaj wielotarczowe sprzęgła wiskotyczne z przodu i z tyłu, które pełnią rolę Limited Slip Differentials, czyli mechanizmów różnicowych o ograniczonym uślizgu. Wszystko to razem przekłada się na samochód, który już w sprzedażnej wersji nadaje się bez żadnych przeróbek do tak zwanych lokalnych rajdów, natomiast generalnie stanowi bazę dla kolejnego modelu WRC, który potrzebuje dla celów homologacyjnych sprzedaży w wielkości 8000 sztuk. Nie sądzę, żeby był z tym problem, bo już w tej chwili, kiedy auto się tylko pojawiło w newsach, zaczęły się zamówienia również w Polsce. No cóż, samochód z Yarisem ma tak naprawdę bardzo niewiele wspólnego. Poza nazwą i liternictwem to są 3 elementy. Lampy, antena na dachu i no dobra, to już właściwie wszystko. Dobrze, ma płytę podłogową z Yarisa, ale to jest ta sama płyta podłogowa, którą ma Corolla. I w tym przypadku to, że te 2 samochody mają tę samą płytę podłogową, bardzo wiele znaczy, bo przednie zawieszenie, przedni rozstaw kół to jest Yaris. Tył, wielowahaczowe zawieszenie, to jest Corolla. Corolla, która ma większy rozstaw kół, o co od wielu, wielu lat błagał Tommy Mäkinen, szef zespołu prowadzącego wyczynową team Toyoty. Zaproszę was teraz do wnętrza, co jest o tyle bez sensu, że wnętrze jest koszmarkiem. Niby tłumaczy się, że to jest przedprodukcyjne, ale tak naprawdę tam nikt niczego nie zmieni, bo to nie jest samochód po to, żeby jakiś pięknoduch się zachwycał plastikami. To jest auto, które ma jeździć wyczynowo. Do tego stopnia wyczynowo, że, co zaraz wam pokażę w środku, są 3 tryby jazdy do wyboru, które się różnią, poza oczywiście elektronicznym podejściem do pilnowania przyczepności, różnią się rozkładem siły napędowej między przednią a tylną oś. Jest tryb track, który jest całkowicie symetryczny, daje 50/50%. Jest tryb normal, gdzie 60% napędu idzie na przód, 40% na tył, bo napęd jest generalnie stały. I jest tryb sport, w którym 70% idzie na tył, co jest oczywiście dosyć wirtualne, ale mimo wszystko to działa. Zapraszam do środka.
tu jest spartańsko. Plastiki są koszmarem. Że multimedia są koszmarem, to wiadomo. Od zawsze i zawsze. Ale fotele są rewelacyjnie sportowe. Fantastyczna kierownica z bezbłędnie opisanym sposobem wywoływania funkcji i sterowania nimi. Bardzo piękne zegary, normalne, analogowe zegary i przede wszystkim ergonomia, która nie pozostawia naprawdę nic do życzenia. To, że w tej chwili uruchamiam silnik, nie znaczy nic, bo elektronika i tak nie pozwoli mi go nawet przegazować powyżej 1500 obrotów, bo jest zimny. Poza tym, jak nie jest na biegu, podskoczył do 2,5. Jak nie jest na biegu, to nie ma sensu. Zgaszę, zanim czujniki pożarowe zaczną robić aferę. Nie mam pojęcia, jakie będzie wyposażenie seryjne tego samochodu. Na razie nikt o tym nic nie wie, bo ten samochód będzie na rynku tak naprawdę dopiero pod koniec roku. Ale powiem wam, że mimo, że to są 3 cylindry, mimo, że tutaj jest tyle rzeczy dziwacznych, nie mogę się doczekać po prostu pierwszych jazd. Mam nadzieję, że wy też. Dziękuję, do widzenia.